Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, jeszcze na Filipinach. Jednak nie zaczynamy jeszcze dzisiaj pracy. Wujo Aldrin wie, gdzie dokładnie jest ta ziemia, która jest na sprzedaż. Także podjedziemy tam dzisiaj. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. I zbieramy się w drogę, bez różnego sprzęgania. Jedziemy w drogę, jedziemy do Condura, regionu Condura na Siquijorze przy San Juan. Good morning, Elvis. No dzień dobry. Dzień dobry. Ci ogonek lata. No gdzie byłeś? Gdzie tam byłeś? Gdzie tam byłeś? Pochmurno dzisiaj. Trochę lepiej na zewnątrz, co nie? Hello. Nasze auto zostało u mechanika, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. A my jedziemy z wujka jego multicamem. Wujek nie ma ławek z tyłu, także krzesełka jak na dzieci, wiadomo, BHP. I jedziemy. Może część dowiemy, co jest samochodem. Jesteśmy na drodze, samochód zaparkowany i idziemy zobaczyć tą ziemię, co tam się dzieje. A ty, ja zawsze podróżuję z wujkiem i z ciocią. There's a different road where the car can go inside. Oh, daw. Asa ang right of way dito? Mga asosasyon. Wala na siya daan narito. Magiging mo na tulak. O, wujo pogubił drogę. Naman daw gibutang ng mga pari natin. Dobra, zaraz wracamy, próbujemy ustalić, jak tam dojść. Bo wujek jakieś tam był sadzić jakieś palmy czy coś, więc był tam i wie mniej więcej, ale jeszcze chwila po drodze. Po dłuższych rozmowach z lokalnymi, którędyś tam idzie, czy jest to jakaś droga normalna na samochód, podobno jeszcze nie ma, ale idziemy. Bo right of way podobno żona od mamy ma informację, że już było, że droga będzie doprowadzona do działki, albo już jest w innym miejscu, o którym nie wiedzą ci lokalni ludzie, ani my w tym momencie. Także But this is very big lot. idziemy. Mauna nito? Może już podejdział to spacerem, tak jak mówię, na ponad 100 000 Kanang sa bahaba. metrów kwadratowych. This one, oh, it's surveyed. To jakiś słupek geodezyjny. Na may muhon. Landmark. Sagbut, paspasan pa rin. Mga Alexander. Pagkadagang trabaho pa din. What? Wow, this is mainom nito, di ba? Tambal. Sagbut. What, Alexander? A lot of work for you to do. You want to start working early?
No I will find a work for you here. We have a lot of years ahead. No stress. Very fertile land. Oh, overlooking just a lot of bushes. Huwag na nito. Pero apil na ni dito. Ha? Dobra, spacerujemy dalej przez dżunglę. Jak gdzieś dojdziemy, to włączę kamerę. No i przeszliśmy się spacerkiem, byliśmy trochę na górze. Jest to generalnie ziemia overlooking. Ile to jest San Juan? Jest z drogi 5 minut jazdy w górę. Ale wydaje mi się, że ona nie do końca pojmuje w swojej głowie w przeliczeniu, jak duża jest to ziemia, że jeżeli by się chciało tutaj przejść ją w jedną i w drugą stronę, 100 000 metrów kwadratowych, 10 km jak biegałem, no to 45 minut można przebyć 10 km po lesie, po prostym lesie. Tutaj mamy drogę taką, jaką mamy. No to żeby przejść to wszystko, no tutaj trzeba naprawdę przyjechać z namiotem. I są lekko 2 dni łażenia, bo nie znaleźliśmy tej struktury, co budują ci księża podobnież. Na szczycie znaleźliśmy jeden dom, ale tą ziemię sprzedała mama bezpośrednio, dawno temu, do właściciela Bahabar w San Juan. I tam stoi sobie dom. Widać, że lekko opuszczony, że uszkodzony, że nikt tam raczej nie bywa. Ale jest tam dom jeden, ale to nie jest to. Naprawdę wypieprzyć wszystkich, tego sprzedawcę, tych co kupili ziemię od oszusta, zapłacić za geodetę, podzielić to na mniejsze działki, 1000, 2, 5000 metrów kwadratowych, w ostateczności 10, i wtedy zacząć to sprzedawać po trochu, jeżeli potrzeba jest pieniędzy, a nie sprzedawać tak jak wstępna umowa była, że niby całość, całe 100 000 metrów kwadratowych. I to za... Dla mnie to są grosze w porównaniu do tego, co wydaje mi się można było z tego uzyskać. Także trzeba to jakoś wyprostować wszystko. No bo nie może tak być po prostu. Tak nie być nie może. I wszystko jest z widokiem na San Juan. Możliwe, że jest gdzieś jakaś droga, ale to jest za duża działka. Za duża działka. Wchodziliśmy chwilę i w sumie nic nie znaleźliśmy. Pierwsza diagnoza od temperatury w silniku. Jak to nazywacie? Fajki, co na świecach? Wszystkie są do wymiany. Od temperatury się popaliły. Chłodnica będzie pukana i cały układ będzie naprawiany chłodniczy i wtedy powinno być ok. Ale to tłumaczy, czemu silnik mógł, tak mi się wydaje, nie jestem mechanikiem, czemu silnik nierówno pracował. Kiedyś w starym Oplu Astrze też miałem problem z fajkami, ze świecami, z przewodami, no bo to daje zapłon do silnika, tak na chłopski rozum, może nie użyłem poprawnej terminologii, ale tłumacz tak jak ja to rozumiem. To jest część, która jest nałożona na świecę. Świeca powoduje zapłon w silniku komory i rusza tłokami, tak? Jeżeli któreś z tych elementów jest luźne, czegoś nie trzyma ciśnienia, to któryś tłok, cylinder, jak ktoś tam zwie, mógł nie działać sprawnie. Także jedziemy do sklepu po części i może jeszcze dzisiaj albo najpóźniej jutro samochód będzie gotowy. I szybki teleport. I jesteśmy w sklepie z częściami samochodowymi. Tak wygląda sklep samochodowy. Zobaczymy, czy uda się kupić to, co potrzebujemy. Multikaby są dość popularne, także myślę, że powinno być, ale zobaczymy.
No i mamy problem. Nie ma wszystkich części, których potrzebujemy. Samochód stoi już u mechanika. Nie będziemy brali skuterka. Bierzemy dzisiaj innego multicaba. Jedziemy dzisiaj multicabem wujka. Tak żebyśmy mieli okazję zobaczyć, jak się jeździ innym multicabem. O, jakaś paczka przyszła. Get a load for internet Thank you. for my cell phone or What no? is it? It's okay. Maybe it's Table mine. for bed? Ah, is this it? is grill. Our grill. A, grill przyjechał. With the charcoal. You wanna bring it? Będziemy mieli- Regnie? Put it on the back. Let's go. Salamat. Dzisiaj jedziemy tym. Tego multicaba prowadzić całkowicie inaczej. Ciekawostka, kierownica od Suzuki. Kluczyk Mitsubishi. Także chyba jakiś składaczek, ale jest dużo cichszy, bo ma opony. No jakie ma opony? No płaskie, do jazdy normalnej po asfalcie, po cemencie, a nie tak jak my terenowe. No i silnik też jest dużo cichszy, ale to musi być nowszy model. To działa? A, not connected. Ale to jest dotykowy ekran. Jesteśmy gdzieś, żona pyta. Nie ma. Jedziemy dalej. Z listy zakupowej wydaje się, że brakuje nam tylko jeszcze jednej rzeczy. A jesteśmy w Sikihorze. Jako że jesteśmy w Sikihorze, na Sikihorze, no to podjechaliśmy do Black Habit i weźmiemy sobie jakiś napój. No ale wydaje się, że mimo że sobota, to uda nam się kupić dzisiaj wszystko, zawieźć do mechanika i być może jutro już samochód będzie do odebrania, jeżeli nie będzie więcej jakichś historii. What do you have? What do I have? Frappe, coffee crumble. No, moje wygląda dużo lepiej. A jak smakuje? Pycha. Idziemy sobie z buta dalej przez Sikihor, bo to jest podobno tutaj za winklem. No i tam się powinno to kupić. A jak nie, to będziemy z buta drałować z powrotem do samochodu. No. No i właśnie tyle z mojej pracy w dniu dzisiejszym. Cały dzień zeszło na coś innego. Ernestine już rozmawiała z mamą i mama ma gdzieś w domu blueprint, żeby lepiej zlokalizować po prostu tą działkę. Ernestine już rozmawiała z mamą, powiedziała jej, co ja o tym sądzę, że trzeba tą niewielką część pieniędzy, którą wpłaciła ta kobieta, ta oszustka, po prostu oddać jej, pozbyć się jej, a jak się pozbędziemy jej, to pozbyć się wtedy całej reszty, bo wiadomo, prawdopodobnie jak ona zaczęła sprzedawać tą ziemię, to miejsca, za które wzięła już sobie pieniądze, to pewnie są jedne z lepszych miejsc na tej ziemi. I ja będę próbował to sugerować w ten sposób, żeby po prostu zamówić geodetę, podzielić te 100 000 metrów kwadratowych na mniejsze działki i jak jest naprawdę paląca potrzeba kapitału, to sprzedać jakąś tam część, 1000, 5, 10 000 metrów, a resztę po prostu trzymać, bo to będzie na wartości wzrastało. No inna sprawa, że to jest spadek też po rodzicach. No i moja żona już jest dogadana z mamą, że tam ma być 10 000 metrów dla nas. No także trzeba to dopilnować, dociągnąć do końca. Jesteśmy w domu, nie ma samochodu, samochód jest w mechanikach. Jutro niedziela, tak jak i u was, bo straciłem 2 filmy przewagi w ostatnim czasie, przez tak byli znajomi. Także jutro też nie popracuję, popracujemy sobie od poniedziałku. O, yes, show your lubut to the camera, one more time. Kocia mama. Elvisa wcześniej nie było, teraz dostał jedzenie. Cały gang dostał jedzenie wcześniej. I gave them vitamins
Co tu przyjechało? Let's see that green. Podobno mały grill, praktyczny, poręczny i w ogóle Ala, about the baboy, I need to put that in the fridge. Oh, no, this is... No, baby. No, look at him, ninja. I have a parrot. A, to jest tylko taka piłeczka, żeby w transporcie to Hoy, nie latało. hoy, Stuling. Babe, he's going straight to Elvis food. Moose. Mouse. It will get swallowed. Put him in the box. Oh, Masz look, piłkę. it's for you. A, takie nóżki. Oh, wow, I'm gonna put you inside, really. Kratka. Ba, No i to jest pewnie jeszcze tutaj, żeby popiół spadał po węgiel. ow. Także taki grill. Ciekawe co tam żona nagrała, bo walczy z kotem. Kot jak zwykle. Now we can grill. O, ciebie ugrillujemy. Wygląda nieźle. Jak na jakieś groszowe sprawy jak zwykle. A piłeczkę dostanie zaraz kot. Na sznurku się gdzieś powiesi i będzie się bawił może. Grill time. He is there. Good, he's killing it. Oh my god. Proszę Państwa, mamy to. Oh my god. Instynkt. Instynkt. Mały mus złapał pierwszą mysz. Good job. Good job. Babe, don't bother him. Padła mi bateria, ale jestem z ciebie dumny, mus. Taki maluszek. I pierwszą mysz upolowała. Myślałem o tym ostatnio. I teraz jeszcze się uczy, co się z nią robi. Oczywiście nie będziemy mu tej myszy zabierali, bo to jest jego instynkt przecież. Chciałby się z nią bawić, chciałby, żeby uciekała, ale już przestała. Jak będzie chciał ją zjeść, nawet połowicznie, to niech ją sobie zje. Ale wykazał się świetnym refleksem. Naprawdę jestem z ciebie dumny, mus. Jaki ty jesteś zdolny, ale ty będziesz łowcą. Tylko, że wiecie, na Filipinach to koty też łapią gekony i tak dalej, jaszczurki, wszystko. Co się rusza, no jak to kot, instynkt, to co ucieka, to on łapie. It's dead. It's a small one. It's a rat or a mice? Mouse. Tom and Jerry. Instynkt zwyciężył. A niedawno miał jedzenie, no ale tak jak właśnie koty i zwierzęta generalnie, jak coś ucieka, to gonią. I mu się udało. O, Ernest im przeżywa, że szkoda jej myszy. No ale takie są odwieczne prawa natury. Nie będziemy mu przeszkadzać, niech się bawi. I taką krótką lekcją przyrodniczą chyba zakończymy dzisiejszy vlog. Myszka chyba jeszcze nie wiedziała,
Jeszcze myszy chyba nie wyczuwają, że w domu jest kot, bo jest młody. No i się przewiozła myszka. Ale dziwne, bo nie było żadnych szkód robionych przez myszy w kuchni. Jak gdzieś w woreczku, czy właśnie kukurydza kiedyś została do uprażniania na popcorn, czy jakiś ryż w woreczku plastikowym zapakowany na blacie, to nigdy to nie było zniszczone. Jedynym szkodnikiem były mrówki. A dzisiaj kotek złapał myszkę. Mogę z takim luźnym, ale to są moje przemyślenia, wiecie, każdy ma swoje przemyślenia na różne tematy. No ale dzisiaj cały świat, który interesuje się trochę geopolityką, żyje tym, co stało się w Stanach. I z mojej perspektywy bardzo mnie to cieszy, że ktoś w końcu się zebrał, żeby się postawić i powiedzieć nie. Ciekawi mnie, kiedy, mogę powiedzieć nasi, ale to bardziej wasi rządzący politycy, kiedy oni wyhodują jajka w spodniach, żeby też w końcu powiedzieć nie, wystarczy, żeby wszystko to, co wydali temu krajowi, żeby jakoś rozliczyć to uczciwie, a nie cały czas tylko dej i bez końca dej i wszystko dej i pomoc dej i socjal dej i pieniądze dej i wszystko dej. To nie powinno tak wyglądać. I dzisiaj też ktoś dostał właśnie, komuś zabrakło instynktu i też dostał lekcję taką z natury geopolityki. Oj, w ciekawych czasach przyszło nam żyć, będzie się naprawdę wiele będzie się działo na świecie przez najbliższe 5, 10, 15, 20 lat. Dlatego wydaje mi się, że dla mnie lepiej jest być tutaj, niż być po prostu tam. Tak mi się po prostu wydaje, że na niepewne czasy jest to po prostu dużo lepsze miejsce. I z tą myślą Wam zostawiam na dzisiaj. Tak jak mówiłem, dzisiaj jest sobota. Straciłem tą przewagę, którą miałem w filmach, tak żebyście mieli filmy w miarę na bieżąco obecnie. W chwili obecnej palimy grilla. Rozpala się węgiel. Węgiel do grilla ciekawe kupuje się w takich plastikowych torebeczkach, zrywkach. W różnych miejscach. Jutro jest niedziela. Przyjeżdżają dokończyć ścinanie drzew. Ernestin mówi, że mogą też na wymiar pociąć to drewno. Ale jak z tym będzie, to zobaczymy. Jutro też jest w planach jechać do mechanika, zobaczyć co jest z samochodem, co się dzieje z samochodem. No ale jutro jako takiej pracy jest niedziela, nie będę pracował. Zaczniemy od poniedziałku. Znowu uciekły mi dni. Tutaj zapomniałem, że wracam do pracy, tu weekend. Zaczniemy od poniedziałku znowu. Także na dzisiaj kończę. Jest jeden temat, który poruszę może w jutrzejszym vlogu odnośnie tej ziemi, bo tam różne komentarze są pod moimi filmami. Ale to może poruszę ten temat po prostu w jutrzejszym filmie. Nie będę go już dzisiaj poruszał. Odniosę się do tego jutro. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Pozdrawiam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami na Filipinach. Gdzie chłopaki trochę łowią z wędki. Tutaj lokalnie jednak mają wędki. Byli nawet na 2 małych łódkach. Tam ci dalej na jakichś większych rybkach, ale nie wiem, czy coś złowili. Widzimy się jutro. Na razie, cześć.